Dzień dobry. Najwyższa już pora na sadzenie pomidora. Zbierzam tutaj do mojej szklarni, którą już sobie wstępnie przygotowałem. Ogarnąłem ten cały rozgardiasz, który tutaj był. Na tej grządce mam zamiar posadzić 11 sztuk pomidorów, które wcześniej były hartowane w takim tutaj dole. No i stała się tragedia, ponieważ ów dół został zalany przez wody gruntowe, tak przynajmniej mi się wydaje, i pomidory zostały zalane. Musiałem je szybko ewakuować, tymczasowo tutaj do kompostownika, a docelowo do gruntu. No i właśnie nadeszła ta chwila. Sadzę pomidory. Mówiłem wcześniej, że ogarnąłem cały rozgardiasz, który tutaj był w tej szklarni. To tylko połowa prawdy, ponieważ zająłem się jedynie tą częścią, gdzie będę sadził właśnie pomidory. Przekopałem tą grządkę, spulchniłem troszkę, a teraz jeszcze wyrównam sobie tą powierzchnię. Najlepiej robi się to oczywiście grabiami, które fajnie tutaj prowadzą ziemię i fajnie ją wyrównują. Nadmienię jeszcze, że sporo ziemi usunąłem ze szklarni, ponieważ była ona wyjałowiona. No a taką najlepszą ziemię, czyli tak zwany czarnoziem, zostawiłem tutaj na górze, troszkę dodając jeszcze z kompostownika. Dlatego myślę, że taka warstwa będzie idealna pod pomidorki właśnie. A podczas sadzenia tych pomidorów mam zamiar użyć pewnego triku, takiego znanego już, ale ja wcześniej go nie stosowałem, dlatego jestem ciekawy efektów, które przyniesie właśnie ten trik. O tym triku za chwilę, a ja sobie jeszcze tutaj powolutku dokończę rozgrzebywanie tej wierzchniej warstwy i równanie terenu. Udało mi się już wyrównać teren. Jak widzicie, ta ziemia jest taka sypka, nie ma tutaj grubych jakichś grudek. No i czas sobie rozplanować, gdzie będą posadzone rozsady pomidorów. Ja używam do tego takich patyczków. Muszę ich powbijać 11, ponieważ właśnie tyle mam przygotowanych sadzonek. Rozplanowałem sobie to w taki sposób, że troszkę tutaj wyżej będzie 6, a poniżej 5 sadzonek. No to gotowe. No to teraz czas na wykopanie dołków. 11 dołków. Troszkę mnie kopania czeka. Do tego muszą być one dosyć głębokie, ponieważ na dno właśnie tych dołków mam zamiar dodać pokrzywy i takiego nawozu, który mam tutaj przygotowany po lewej stronie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie muszę się uporać z tymi dołkami. Tak jak mówiłem wcześniej, usunąłem troszkę ziemi takiej wyjałowionej. No i tutaj zupełnie płytko mam już glinę, która nie jest aż takim dużym problemem, ponieważ trzyma wodę, trzyma wilgoć. Część tej gliny jednak usunę. Zaraz to sobie tutaj wykopię i rzucę na taczkę i wywiozę, tak żeby tutaj do dołka wsypać już troszkę bardziej żyzną ziemię. Tak jak mówiłem, będzie tam pokrzywa, będzie nawóz, no i będzie oczywiście ziemia kompostowa. Tak, żeby pomidor mógł spokojnie kształtować swoją bryłę korzeniową i czuć się dobrze w tych warunkach. Troszkę tej ziemi będę musiał usunąć z tych dołków, także załadowanie tego na taczkę, wywiezienie zajmie mi sporo czasu. Dlatego pokazuję Wam tylko kawałek tutaj, jak kopię dołki. Ten dołek będzie już ostatni, a całą resztę wykopię sobie już poza kamerą, tak na spokojnie. Zresztą to byłoby nudne, gdybym pokazywał Wam cały proces kopania 11 dołków w szklarni. Po godzinie pracy udało mi się wykopać 11 takich oto bardzo głębokich dołków. Widzicie pewnie, że tam na dnie
widać wyraźnie warstwę gliny. Taka jasna część. Zobaczcie, tutaj podejdę blisko. I to właśnie miejsce mam zamiar uzupełnić taką warstwą nawozów. I tak jak mówiłem wcześniej, będzie to między innymi pokrzywa. No i znowu robota, bo trzeba tą pokrzywę sobie najpierw nazbierać. Na szczęście na działce mam sporo takich samosiejek pokrzywy i mogę sobie dowolnie korzystać z jej dobrodziejstw. Robię sobie nawóz, robię sobie gnojówkę, robię sobie także pyszną herbatę. Naprawdę polecam herbatę, szczególnie w maju. Jest ona bardzo aromatyczna, zdrowa i pyszna. A jeśli jeszcze połączycie sobie pokrzywę na przykład z miętą, solidnie pocukrujecie, to naprawdę herbata jest przepyszna. Ja sobie nazbierałem taki oto koszyk właśnie pokrzyw, które posłużą mi do wysypania w dołki. No to wreszcie mogę posadzić te pomidory. Do każdego z dołków wsypuję garść świeżo ściętych, młodych pokrzyw. To jest trik, którego ja nigdy nie stosowałem, ale jestem ciekawy efektów. Oprócz tego wsypuję do dołka sprawdzony już nawóz od moich zwierzątek domowych, czyli od króliczka oraz świnek morskich. No i do tak przygotowanego dołka mogę posadzić moją sadzonkę pomidora, która już sporo przeżyła, no ale jak widzicie prezentuje się całkiem nieźle. Troszkę tutaj zasypię tą wierzchnią warstwę, no i dodam jeszcze ziemi kompostowej, tylko muszę ją sobie wybrać z kompostownika. Dodam jeszcze tutaj troszkę tego nawozu od króliczego i gotowe. Zobaczcie, 11 pomidorków udało mi się posadzić. Zasypane są one jeszcze właśnie obornikiem. No i gotowe. Naprawdę sporo się napracowałem. Na koniec jeszcze do każdego dołka należy wlać około litra wody, tak aby pomidory fajnie się napiły i mogły spokojnie się zaadoptować w nowych warunkach. Najlepiej te wszystkie zabiegi sadzenia pomidorów przeprowadzać, gdy jest ciepło, ale nie ma takiego ostrego słońca. No dobrze, moje pomidory już posadzone, wasze pewnie też. No to życzę wam, by pięknie rosły. Dziękuję wam ślicznie za obejrzenie tego filmu i do następnego. Trzymajcie się, cześć!